Hej, witam wszystkich z tej strony Razym i zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Dark Souls 2, poradnik dla początkujących i nie tylko. No i w ostatnim odcinku pokonaliśmy demona kuźni, no i zdobyliśmy ten świetny, piękny miecz, który właśnie nam się tutaj mieni. No i zdobyliśmy też cały właśnie secik tego demona kuźni, ale właśnie nie możemy go nosić i właśnie, bo mamy za mały udźwig i właśnie tak patrzyłem, przeglądałem i brakowało mi jednego pierścienia, taki, który nam zwiększa udźwig o 10%. Jest to pierścień królewskiego żołnierza i sobie sprawdziłem i rzeczywiście tutaj, jak jesteśmy w tej przystani niczyjej, tutaj jak przejdziemy sobie za mostem, tutaj tam daleko, to tutaj jest takie przejście, gdzie siedzą tacy dwaj wikingowie. Tak ich szybko zatrzymy. I tutaj mogłoby się wydawać, że rzeczywiście już nic nie ma, bo tutaj zgarnęliśmy po lewej przedmiot, po prawej przedmiot, ale tutaj była jeszcze ściana, którą jak podejdziemy, to jak naciśniemy Enter, jak normalnie jest niewidzialna ściana, to się nic nie dzieje, ale jak ją zaatakujemy, to zobaczcie, ściana się rozwala i tutaj jest właśnie ten przedmiot, o którym ja zapomniałem całkowicie. I tutaj właśnie będzie ten jeden z tych przedmiotów, to będzie ten pierścień, na którym mi tak zależy w tym momencie, bo będzie fajny do naszego właśnie buildu, żebyśmy mogli więcej przedmiotów wynosić ciężkich, także on będzie chyba w tej skrzyni dokładnie. Dokładnie tak, pierścień królewskiego żołnierza, czyli to jest to, co potrzebujemy. Myślę, że z któregoś przez pierścień trzeba zrezygnować, myślę, że zrezygnujemy chyba z tego. I on będzie tutaj, zwiększa maksymalny udźwig. I zobaczcie, 76% będzie 69%. Fajnie. No jest to duża różnica, naprawdę. No i zobaczcie, uniki teraz wchodzą świetnie. Aczkolwiek dalej będziemy musieli ulepszać sobie naszą postać, jeśli chodzi o udźwig, bo tutaj, no prawda, całej tej zbroi nie uniesiemy w tym momencie. Tylko na razie sam miecz, także no trzeba będzie tam w ten udźwig mocno jeszcze pójść. I moglibyśmy się już przenieść dalej do tej lokacji, gdzie skończyliśmy ostatnio, ale ja jeszcze chciałem tutaj podejść. Dlatego, że tutaj był też jakiś przedmiot, który pominąłem, teraz mi się zaświecił, jak tutaj przechodziłem. Chyba tutaj dokładnie. No chyba to nie będzie nic cennego. A jednak, mały, gładki, dwabisty kamień X3 i dusza duża nieznanego żołnierza. Słuchajcie, to w takim razie trochę zmienimy plany. Skoro są te małe, dwabiste kamienie, to możemy użyć kości prowadzącej do domu i pójdziemy jeszcze na chwilę w takim razie do lokacji startowej, wymienimy te dwabiste kamienie, dlatego że może to być jakiś fajny, na przykład przedmiot do ulepszeń, jakby wypadły dwa razy te przedmioty, do których potrzebujemy ulepszać tego miecza, to wtedy moglibyśmy sobie jeszcze bardziej ten nasz miecz ulepszyć, także możemy spróbować. Będziemy trzymać kciuki, żeby wyleciał ten przedmiot. To chyba była skamieniała smocza kość bodajże ten przedmiot do ulepszeń, tak się nazywał. Więc jak będzie coś o tej nazwie, to będę bardzo zadowolony. Oj, też przypadek o biurko nacisnąłem dwa razy myszkę i mi zrobił mocny atak. No nie chciałem tego robić, ale nieważne. No ale naprawdę, od momentu kiedy dostaliśmy ten miecz, to możemy się naprawdę poczuć silni w tej grze. Przynajmniej ja się tak czuję, jak teraz gram i mam ten miecz. Już wam dajemy. Wyrzucamy to, poproszę. Tak, chcemy to wyrzucić. I co my za to dostaliśmy? Klejnot życia. Ale gówno trochę, co? Ale no trudno, może teraz leci coś fajniejszego. Jeszcze są dwie próby. Także liczymy na to, że coś fajniejszego będzie. Proszę o coś fajnego. Co tym razem? Pęknięta kula czerwonego okna. No nie mamy szczęścia dzisiaj. No i co? Bursztynowe zioło. No nie mieliśmy szczęścia, co? No niestety, liczyłem na te skamieniałe smocze kości, czy coś w tym stylu, żeby ulepszyć bardziej jeszcze ten miecz. No ale chyba nie można mieć wszystkiego w takim wypadku. A szkoda, na pewno by się to przydało, byśmy byli jeszcze silniejsi. No aczkolwiek i tak z tych przeciwników teraz ściachamy na 3 ciosy wszystkich, więc nie powinno być problemów. A w tej lokacji, to teraz jesteśmy, to naprawdę jest taka lokacja, gdzie trzeba się trochę natrudzić. Chyba się w złe miejsce w ogóle troszeczkę przeniosłem, bo stąd nie wyjdziemy. No dokładnie, dobra, to troszeczkę wcześniej musimy się przenieść, dokładnie tutaj, gdzie walczyliśmy z tym demonem kuźni. I stąd będziemy ruszać. Tak jest. Dobra, no stąd będzie najbliżej, bo nie trzeba będzie tej całej dzwonnicy przechodzić, tylko tego musimy załatwić. O, nawet nas nie trafił. O, to zobaczycie jeszcze jaki backstabbing jest piękny tą bronią.
I na hita padł. Rewelacja, no uwielbiam tą broń, naprawdę jest świetna. Ops, tutaj trochę przesadziłem. Ale to nic, jeszcze raz. Okej, udało się, zanim wyprowadził drugi cios. Do tego przeskakujemy. Dobra, nie chcę się z nim oczywiście tutaj bić. No, trochę życia straciliśmy. No ale nic. Tutaj też nie chcę nim być, bo nam się broń zablokuje. Tutaj go dobijemy. Spoko, tu użyjemy dźwigni, żeby tych oczywiście ściągnąć w dół. No szkoda, że tego łucznika się nie udało też razem z nimi. No ale bywa. Ci sobie spadną, most nam się zaraz odblokuje, także spoko. No i zobaczcie, co my jesteśmy silni, jak ich teraz na hita ładnie ściągamy. Okej, tutaj uważamy, bo tu zaraz będzie ogień. Że musimy to wyczekać. Dobra. O i spoko. Ten chciał nas uderzyć, my bo go backstabujemy. Załatwiony. Tu jeszcze pierścień jakiś, mówię, przedmiot oczywiście, nie jaki pierścień, nie wiem co ja gadam. Okej, tu mamy kolejnego. Nawet nie musimy go backstabować na dobrą sprawę. Już się bałem, że spadniemy za nim, ale na szczęście nie. Tam w ogóle na końcu mamy skrzynkę, no na razie nie jesteśmy w stanie jej wziąć, no z prostego powodu, no nie dobiegniemy tam. Zginiemy prędzej niż nam się tam uda dobiec, więc nawet nie będę próbował. Jest oczywiście metod... Okej, udało się, ale przedmiotów nie zgarniemy, bo spadły za nisko, hehe, no trudno. Zdarza się i tak. Czy ja właśnie tutaj odpaliłem chyba ogień w tej lokacji? No trudno. Oj, no chciałbym cię trafić. No tak, stanąłem na tym, przez co się ogień odpalił. No nie było to na pewno za mądre z mojej strony, no ale przeżyjemy, prawda? Jeszcze ten przedmiot weźmiemy. Dobra, nad tym się uda przeskoczyć, spoko. Weźmy klejnocik życia, odkładamy trochę estusów tutaj. Także tutaj pewnie jeszcze potem wrócimy do tej skrzynki, chociaż też to nie jest jakieś konieczne. Nie pamiętam co tam za przedmiot był, ale pamiętam, że zazwyczaj mi się tutaj nawet nie chciało wracać i tego nie zgarniałem, więc na pewno nic aż czegoś super wartościowego. Ale wiadomo, ważne wszystko zawsze mieć. I tutaj zobaczcie, mamy wazony. A, no te wazony oczywiście jak w nie wejdziemy, to sprawiają to, że jesteśmy troszeczkę bardziej odporni na ogień. No bo woda jest w nich w środku, no co ma sens. Ale na ten moment idziemy sobie tu. O nie, to był mimik. Czy ja to przeżyję? O, przeżyliśmy. Nie zjadł nas na hita, dobra. To bardzo dobrze. Kurczę, zapomniałem, że to był mimik. Zapomniałem, że w tych skrzynkach też mogą być w tej części. To mieliśmy dużo szczęścia, że mieliśmy wystarczająco dużo życia, on nas nie zjadł. Ale widzicie, tak wygląda pożarcie przez mimika. Zademonstrowane. Mimo, że nie było to w planach. Zbroja ciemności, co to jest za zbroja? Bo mnie bardzo ciekawiło. Aha, to jest ta taka kościana. Też jest spoko, ale raczej nie będziemy w niej chodzić. Czy ona jest w ogóle lepsza? No nie, gorsza. Dobra. Bo jestem ciekawy, bo w sumie to chyba tutaj jeszcze mamy przejście. Tak, i tu będzie skrzyneczka. I tu jeszcze mamy drabinkę do góry, okej. Ale nauczony doświadczeniem teraz już sobie uderzę w tą skrzynię. A na szczęście tutaj już przedmiot zwykły. Wielka strzała zniszczenia razy 10, spoko. I teraz tak, tutaj do góry na razie nie będziemy wchodzić, tylko przejdziemy sobie normalnie. Przejdziemy sobie tędy. A to dlatego, że te dwie drogi nas zaprowadzą w to samo miejsce. Generalnie lepiej jeździć górą, ale chcę tutaj przejść dołem, żeby wam pokazać potem mniej więcej jak wyjdziemy, żeby już tutaj nie wracać i dobić przy okazji tego żółwia, co tu stoi. Okej, on tu już idzie. To jest w ogóle taki fajny myczek, że może go ten ogień zabić. No niepotrzebnie, tylko co prawda życie straciłem, ale już. A! Ogień. Dobra, trochę oberwaliśmy. Ale też jakoś nie bardzo.
Mamy jeszcze jakiś klasztorny amulet, dużą duszę, spoko. Wszystko się oczywiście przyda. Szczególnie duszę, bo teraz będziemy dużo tego potrzebować. I tutaj zobaczcie, mamy przejście, ale tam właśnie możemy się też górą dostać, więc w tym momencie ja sobie wrócę, żebyśmy się tam górą przedostali. Okej, to idziemy tutaj i górą się oczywiście przedostaniemy. Idziemy tutaj, tutaj była drabinka. No i właśnie tam zmierzamy tak naprawdę. Do tej drabiny, tutaj jest. Wchodzimy na górę. Jak to wygląda? No na razie czysto w miarę. Tutaj mamy kolejne przed tobą bezcelowość, czyli ktoś nie wie kompletnie co to zrobi, że tutaj weźmiemy ten klucz Pharosa, użyjemy. No ale tutaj nam tak naprawdę, tutaj też by nam się przydało to przy tym demonie kuźni prawdopodobnie. Tutaj też ta woda działała, no ja w tym momencie tego nie potrzebuję, więc nie będę tego odpalał. Tych wrót Pharosa i, znaczy no, tego klucza kamiennego Pharosa i idziemy dalej. I zobaczcie, tutaj mamy pewien problem. Mianowicie dwóch łuczników. Spróbujemy to zrobić sprytnie. Podejść do nich i po prostu załatwić dwóch naraz. No prawie się udało, jeszcze jeden tam został. Można by oczywiście to zrobić spokojniej, że powybijać ich z łuku i tak dalej, albo wziąć do siebie. Ale umówmy się, mamy taki miecz, że możemy sobie pozwolić na troszeczkę bardziej finezji, znaczy właściwie mniej finezji, możemy po prostu ich napieprzać, bo mamy taką możliwość, jesteśmy bardzo silni w tym momencie, więc nie mamy się czym przejmować absolutnie, jeśli chodzi o przeciwników. Sprawdźmy tą skrzynię, ale to oczywiście mimik nie jest, no fajnie by było jakby dali parę mimików co z rzędu, ale no na szczęście tak nie wymyślili tego. Wielki topór czarnego rycerza, też fajna brońka, też taka dość duża. No ale ja tak jak już mówię, nie będę zmieniał broni już do końca gry raczej. Tak samo, no strój tylko zmienimy sobie prawdopodobnie na na ten strój tego demona kuźni, ale to potem oczywiście. I teraz tak, musimy sobie zeskoczyć tutaj, tylko żeby nie wpaść w ten ogień oczywiście. Okej, udało się. Jednak się nie udało, kurczę. Padłem tam do środka, mimo że chciałem przejść obok. Ajajaj. Głupia śmierć. Ale takie są chyba najlepsze, co w Soulsach? I najczęściej mi się zresztą zdarzają, więc to mogę powiedzieć, no bywa. Dobra, cała ta lokacja do przejścia. Wiecie co, zrobimy to tak, że tutaj sobie po prostu przejdziemy. Już tutaj nie będę się tymi przeciwnikami przejmował, na dobrą sprawę nie ma potrzeby. Możemy tylko to opuścić na chwilę. A ciekawe mnie, czy ta jaszczurka się odnowiła, skoro nie zebrałem z niej przedmiotów? Nie, oczywiście, że nie. No dobra, przechodzimy szybko tutaj. Tak jak mówię, przeciwnikami się nie przejmujemy. I tak naprawdę jesteśmy w tym samym miejscu, więc dużo nie straciliśmy. Tutaj na tych trzech łuczników trzeba będzie tylko uważać z góry. Ale i na to się znajdzie jakiś sposób. Też pytanie, w jakim oni miejscu stoją. Czy oni stoją dobrze, tak jak myślę? No oni stoją tak, tak, tak. To będą mieli zasięg, prawda? Że mnie są na dole męczyć. To zróbmy tak, szybciutko do nich. Okej, ten jeszcze w nas chciał z łuku strzelać, to tym lepiej dla nas. Czyli został tylko jeden. A teraz w ogóle jakoś bardzo sprawnie poszło. No i dobra. Nie ma co narzekać. Tylko teraz tam, żeby nam lepiej na dole poszło, bo jak widzieliście, spadliśmy tam i ogólnie od razu żeśmy padli, więc lepiej tego błędu nie powtarzać. Ale no, ta gra jest też troszkę stara, jeśli chodzi o ten Dark Souls 2, no to jednak 2000... nie wiem, 12 to był rok bodajże, kiedy ona wyszła, już nawet nie pamiętam w tym momencie. I tutaj troszeczkę trzeba bardziej uważać, bo różne dziwne ragdole są. I mamy złoty sygnet chciwego węża, zobaczcie. Czyli to jest przedmiot chyba lepszy niż ten srebrny sygnet. Zabici wrogowie dają więcej dusz, a nie, a to zwiększa szansę na zostawienie przedmiotów z wrogów. No okej. Nie do końca przydatny pierścień, no chyba, że na jakiś przedmiot konkretny polujemy. No
ale raczej mi się nie przyda. No ale dobra, i jesteśmy w tym samym miejscu, zobaczcie, tam byśmy przez tą mgłę też wyszli. Także spoko w sumie. Po prostu troszkę dłuższa droga, ale dzięki temu parę przedmiotów dostaliśmy. Dobra, tylko tutaj musimy uważać, bo tutaj będą znowu te żółwie. A tu jest dość mało miejsca, więc najlepiej striggerować ich atak. No i tak się powolutku z nimi pobawić, co? No i dobra, załatwiony. O, z tą bronią to idzie naprawdę szybko. Dobra, tutaj możemy przejść. Także pyk, otwieramy. Tu możemy sobie też to zamknąć z drugiej strony, ale za bardzo nie ma potrzeby. No tutaj będzie już tylko ten przeciwnik. Aha, ty to możesz sam opuścić. O, ty spryciarzu, dobra, to pociągnijmy to. No tu można na pewno go tutaj zatrzymać i potem strzałami dobić, no jest jakaś myśl. Ja oczywiście nie chcę tego robić, bo mam za silny miecz, żeby się tak bawić. No i dobra. Dobiliśmy go. Albo to po czasie samo opada. Sobie nawet nie wiem. Możliwe. Dobra, i tu musimy uważać, bo tu jest oczywiście kolejna pułapka. Dobra, wchodzimy tutaj. Wchodzimy. Wow, tutaj. Trochę źle się zatrzymałem i idziemy tutaj po drabince do góry. I tutaj będziemy mieć też możliwość wyłączenia tej pułapki. Okej, tutaj nikogo na razie nie ma. Kojarzę, że tutaj się pojawił czerwony fantom, ale to nie wiem, czy to w tym momencie. Wydaje mi się, że chyba w tym powinien być. Ale może dopiero jak wyłączymy tą pułapkę, nie wiem. Tu na pewno mamy sobie, słuchajcie, ognisko. Czyli to będzie taki nasz punkt wypadowy, bo tutaj zaraz będziemy mieć walkę z bossem. Tu jeszcze możemy sobie tą pułapkę właśnie wyłączyć. Także ja skorzystam z okazji. Mamy jeszcze wystarczająco... Oj, nie wiem, gdzie ja się przeniosłem. Dzisiaj, kurczę, za szybki próbuję być i źle klikam. No ale mamy 31 000 dusz, to możemy ją wydać, myślę, w Majuli na jakieś fajne ulepszenie. Myślę, że w Vigor, tak jak mówiłem. Teraz będziemy iść głównie. Jak chcemy nosić tą ciężką zbroję, to myślę, że Vigor tutaj jak najbardziej będzie teraz dla nas odpowiedni. Także idziemy, nowy poziom. No i Vigor do 27, 2 levele, super. Teraz pytanie, jak będzie wyglądać sytuacja, czy będziemy mogli na przykład założyć już lepszą zbroję, na przykład? 73, to chyba będzie za dużo, co? Troszeczkę zabraknie, dobra, no to zbroi na razie nie założymy. Ale może na przykład lepsze rękawice? Nie. lepsze spodnie? Te spodnie. O, to powinno być. Nie, zobaczcie, 1 punkt procentowy nam brakuje. No generalnie będzie ciężko nosić tą zbroję, robić dobre uniki. A myślę, że dobra, zmieńmy już to całkowicie. Ile to nam da? Będzie przekraczać 90%? Nie będzie. Uniki są niby powolne, ale nie ma tak naprawdę tragedii. Zostawmy tylko na razie może ten hełm trochę lżejszy, żeby jakkolwiek to wyglądało i będziemy w dalszej części to ulepszać. A myślę, że ta zbroja będzie fajna teraz, bo teraz idziemy na takiego bossa, co jest troszeczkę dziwny. Myślę, że to jest dobre określenie. Jest to jeden z tych wielkich bossów. Tak jest też nazwany jako ten potężny boss, tak jak Grzesznica na przykład była. I jest on troszeczkę takim dziwnym bossem, ale to zaraz go zobaczycie. Na razie schodzimy sobie tutaj w dół. Czy tutaj ten czerwony fantom się pojawi? Czy też nie? Może to w tym innej edycji się pojawiał, bo kojarzę, że tutaj taki też czerwony NPC się pojawiał, ale to może kiedy indziej, może przy drugim przejściu gry. A tymczasem zobaczcie, tutaj pułapkę wyłączyliśmy, także to już nam nie będzie przeszkadzać. Piorunujący krótki łuk, spoko. Jeszcze mamy jednego żółwika. No i załatwiony. I tutaj tak naprawdę już przeciwników nie będzie, będzie tylko już walka z bossem. Bossem bardzo dziwnym.
Walka z tym bossem w ogóle będzie się odbywać tutaj, jak widzicie. To jest nasza arena. O, tam mam spróbuję. Tam za tą mgłą. Takie małe coś, to jest nasza arena. I ten boss będzie generalnie stał w tej lawie, co ją tam widać. No jest to trochę tricky walka, bo bardzo łatwo w niej spaść. Jak sam boss za dużo nie robi, to bardzo łatwo jest spaść i myślę, że to jest generalnie największy problem tej walki, że można często w przepaść spadać. Mam nadzieję, że nam się uda bez spadania w przepaść go pokonać. Tak jak mówię, jest to wielki boss, także będzie scenka, także zobaczmy jak to wygląda, no i zaraz go, mam nadzieję, pokonamy. No i mamy go. Jest to wielkie coś. Generalnie on robi taki jeden atak, przy którym będziemy się chować tutaj, ale to na razie z nim zawalczmy. Zobaczmy co on będzie robił. O, od razu chyba od tego ataku zaczyna. Dokładnie. Przy takim ataku się schowamy tutaj, tylko że tu nas to nie dosięgnie. O, i tutaj jak on robi taki atak, to mamy szansę go tak naprawdę trafić. Teraz uciekamy. On sobie krzyknie. Teraz patrzymy co będzie robił. Znowu ten atak. Kiedy robi taki atak wyprostowaną twarzą, że tak powiem, to wtedy jest dobra szansa, żeby go trafić. O, i tu musimy uważać też na atak ręką. O, właśnie na ten też, bo jak to nas trafi, ten atak ręką, to jest szansa, patrzcie, już mnie prawie zrzucił. To jest szansa, że nas zrzuci właśnie w przepaść. Okej. Trochę muszę wam przyznać, że tego bossa zapomniałem, ale zaraz się go nauczymy. Okej, i tu przed tym atakiem chowamy się tutaj, bo tutaj nas na pewno nie trafi. I teraz jak on go skończy... Okej, Firebola robi. Tutaj przed tym atakiem też lepiej uciec. No i bijemy go po tych rękach, po tej głowie, po czym się tylko da. A, się nadziałem, co? Niepotrzebnie, ale dobra, mamy jeszcze dużo życia. Okej, udało się to uniknąć. Tego też, także dobrze. Generalnie tutaj warto w pewnych momentach to namierzanie wyłączyć, bo tutaj też jest on raczej dość duży. Okej, tu też uciekamy. Bo zobaczcie, w tym miejscu to większość tych ataków w ogóle nie sięga, także jest to dobre miejsce. Okej, będzie zionął. A, tylko zionął w ten sposób, także znowu się chowamy tutaj. No widzicie, dziwna jest ta walka, dziwny jest bardzo ten boss. Mało co robi na dobrą sprawę. Okej, znowu. Znowu się chowamy tutaj. O, i teraz on zieje prosto, także go możemy tak naprawdę dokończyć już. No i to tyle. No ja muszę przyznać, że jak go za pierwszym razem zauważyłem, taka fajna tutaj scenka, takie fajne ogólnie wejście miał ten boss, a walka jest no kiepska, nie oszukujmy się, no tragiczna jest ta walka, no chyba jeden z najsłabszych bossów generalnie zrobionych. Ładnie wygląda, cała walka fajna, no ale sam boss w sobie dziwny. No i ta tekstura z tyłu też nie jest za ładna akurat w tej lokacji. No, ale dobra, najważniejsze, że tak naprawdę przeszliśmy całą tę lokację, nie będziemy tutaj za bardzo wracać więcej, także tyle dobrego, nie będziemy tego więcej oglądać. No i dobra, otwórzmy jeszcze skrzynkę, zobaczmy co mamy w nagrodę. Delikatny kościany pył. No to jest zawsze dobra nagroda, tak naprawdę. Co by nie mówić. I mamy ognisko, ale tutaj jak zapalimy ognisko w ogóle pojawi się coś dziwnego. W ogóle to ognisko jak widzicie też dziwnie wygląda. Pierwotne ognisko rozpalone. I tutaj, o ile się nie mylę, powinien się ktoś zaraz pojawić, ale jak widzę się na razie nie pojawia. Tutaj w ogóle mamy takie miejsce. Nie wolno wkraczać na drogę do krainy prastarego władcy. To możemy sprawdzić. To nas przeniesie w takie inne miejsce. To nas, słuchajcie, przeniesie w miejsce, gdzie rozpoczynają się dodatki. Generalnie tutaj się rozpoczynają dodatki, ale jest to zamknięte dlatego, że ja dodatków
nie mam. Znaczy no, nie tyle co nie mam, bo oczywiście wszystkie dodatki do Dark Soulsa 2 przeszedłem, aczkolwiek nie mam ich teraz aktywowanych na tym koncie, ogólnie przy tej grze. No bo też chciałbym tylko główną grę pokazać, zobaczymy jak potem będzie z dodatkami, ale tutaj właśnie dodatki można rozpocząć. Dobrze, to usiądźmy przy tym ognisku, bo powinna się pojawić teraz tajemnicza postać. Czy ona się teraz nie pojawi? Dobra, to może zależy od kolejności pokonywania bossów, może ona się w takim razie pojawi przy czymś innym. To nie będę wam w takim razie dalej zdradzał, skoro ona się na razie nie pojawiła, ale pokonaliśmy kolejnego prastarego bossa, zobaczcie, mamy to. Jego dusza jest w ekwipunku. To jest to, dusza starego króla. Dusza starego żelaznego króla, który poległ w płomieniach pochłaniających jego zamek. Ciało żelaznego króla zostało zwęglone, a jego dusze posiadły czające się w podziemiach kreatury. Użyj wyjątkowej duszy starego króla, by zdobyć wiele dusz, albo stworzyć coś o ogromnej wartości. No i tak to właśnie wygląda. Zobaczmy, czy tam ma jakieś nowe historie w związku z tym, że... Your soul has grown stronger still. I only hope it brings you what you wish. Okej, czyli coś tam miała nowego do powiedzenia. My sobie na pewno dajmy level upa. Wigor do 31. Fajne, fajne, lecimy w to. Tak naprawdę nie mam za bardzo w co inwestować, no bo życia mamy dużo, wytrzymałości też, jedynie siła jeszcze jakkolwiek ma sens. Ale to oczywiście wpierw się troszeczkę dostrójmy, mamy jeszcze delikatny kościany pył. I chciałem jeszcze zobaczyć jak to wygląda z naszym udźwigiem w tym momencie. Dobra, tu już możemy wyjść, jak to wygląda. 80%, no to już malutko. To już jesteśmy na dobrej drodze w takim wypadku. Dobrze, no i słuchajcie, mamy kolejną wielką duszę, zostały jeszcze dwie. I mamy do wyboru dwie lokacje w tym momencie. Albo tutaj, tarasowa zatoka Tseldora, albo Rynsztok. Obydwie lokacje są okropne, aczkolwiek ta jest troszeczkę bardziej przystępna, ale tu są łatwiejsi przeciwnicy. Więc myślę, że udamy się do Rynsztoku. W Rynsztoku jest generalnie ten problem. Już byliśmy w tej lokacji, pokazywałem wam, chyba z 2 odcinki temu albo 3. No jest tutaj ciemno, strasznie ciemno. Więc całą lokację najlepiej przejść z pochodnią, a jak idziemy z pochodnią, no to nie mamy tarczy. Także coś za coś. Ale na szczęście mamy tutaj takie miejsca, gdzie możemy sobie tą pochodnię zapalać. Że jak będziemy mieć potrzebę zgaszenia jej, no to nie będzie problemu. Tutaj mamy jakiś przedmiot. Ciasto z łajna. Super. Pewno nam się przyda. Tutaj będzie jakiś skrót, jak widzicie. No i na razie mamy jedną drogę. Tu pamiętajcie, były też te figurki, co plują kwasem. Na nie też trzeba oczywiście uważać. Okej, ja spadłem gdzieś w dół. Są przeciwnicy. No generalnie widzicie, ci przeciwnicy no na hita padają. No to są zwykłe undeady na dobrą sprawę, więc nie ma z nimi problemu. Ale musimy uważać. Dobra, tutaj mamy. Generalnie no w tej lokacji troszeczkę się krąży po omacku. No jest tutaj strasznie ciemno. No i głównie idziemy za punktami światła. Tutaj zobaczcie, mamy jeszcze przeciwników. Troszkę biją, co? Jak na zwykłych undeadów. Okej, tutaj mamy jeszcze wejście do góry. I tutaj chyba będzie w ogóle, o ile się nie mylę, bardzo fajne pomieszczenie, które na razie niestety będzie zamknięte. Tak jest, tutaj będziemy mieli niestety na razie zamknięte pomieszczenie. Nie możemy tego otworzyć. Okej, oczywiście zostałem już przez te cholerniki zatruty. A będzie tutaj zbroja Hawla, czyli też jedna z takich najlepszych zbroi w grze. Będziemy mogli się do niej dostać, ale no niestety nie teraz, bo nie mamy klucza. Klucz dostaniemy po przejściu tak naprawdę całej tej lokacji, a ona się jeszcze troszeczkę będzie ciągnąć. Także kawałek mamy do przejścia. Ale na razie idziemy tędy, no tą drogę mamy odblokowaną, to też tędy chodźmy. Tam jeszcze w ogóle górą była zupełnie inna droga, inna ścieżka. Tutaj możemy spaść na dół, tylko sobie zapalmy, żeby już wiedzieć mniej więcej gdzie byliśmy. No bez tego ciężko się naprawdę zorientować, gdzie tutaj się w ogóle powinno iść. Okej, jesteśmy tutaj, możemy iść tędy. A tam w ogóle na dole jest piesek pierwszy w tej lokacji, czyli wyszliśmy mniej więcej na dobrą ścieżkę. Te pieski oczywiście też nam nie sprawią teraz żadnego problemu, jesteśmy po prostu za silni.
na ten moment. Aczkolwiek powoli chyba nam się kończą klejnoty życia. Będę musiał pamiętać, żeby jak będziemy w następnym razem w Majuli zainwestować tak w 15. Myślę, nie jest to duży wydatek, a one się jednak przydają na takie długie wypady. Zobaczcie, tam byliśmy. Spoko. Tu jeszcze jakiś idzie. Ogólnie powinniśmy iść tamtędy w dół, tam gdzie był ten piesek, ale wejdźmy na górę, dlatego że jakby... O ty, skąd ty się tu wziąłeś? Złaź. Bo tutaj generalnie była ta druga droga. Dusza nieznanego żołnierza, spoko. Chcę zobaczyć, skąd byśmy przeszli normalnie. Normalnie chyba byśmy przeszli jakoś tędy, prawda? Dobra, może na razie stąd spadniemy jednak. Tutaj. Jestem ciekaw, gdzie nas to oczywiście zaprowadzi. A może tu jest jednak dobre przejście? No tak jak mówię, no ta lokacja jest bardzo zagmatwana. Możemy sobie... Okej, piesek do nas idzie. Trochę słabo wyszło. Ale załatwmy go, dobra, udało się. Generalnie byliśmy tam, jesteśmy teraz tu. Dobra, zapalajmy w takim razie światło, żeby się jakkolwiek tu odnaleźć. Okej, jest kolejny pies. No i mamy go, super. Tutaj jest jeszcze kolejny undeadzik. Okej, tu są kolejne dwie plujki. A powiem wam, że będzie ich tylko oczywiście więcej, tych rzeźb. One potem oczywiście też będą miały wytłumaczenie, co one tu w ogóle robią, skąd się wzięły. Ale na razie tego nie wiemy. Także nie będę też zdradzał. Okej, tu jest skrzyneczka. Czyli tu zakładamy, że jest jakaś boczna odnoga. Rozwalmy. Czy to będzie zwykła skrzynka? Wydaje się, że tak. Dokładnie. Czarna bomba zapadająca. A może być. Dlaczego by nie? No i co, spadamy. Na razie chyba jedna droga tylko nam została. Aha, tylko są tutaj kolejne plujki, oczywiście. To na nie trzeba jak zawsze uważać. Okej, może tak. Dobra, jeszcze ta pod skosem ustawiona, spoko. Tam w ogóle sobie zobaczcie, jak chłopaki zwisają. Tam też się niedługo będziemy mogli oczywiście dostać. Ale na razie idziemy tędy. No dobrze, że jest ta pochodnia, bo jakby pochodni nie było, to już w ogóle byśmy tutaj nic nie widzieli. No ta pochodnia jakkolwiek nam daje możliwość na dobrą sprawę gry, bo bez tej pochodni to sobie nawet nie wyobrażam, jakbyśmy mogli tutaj cokolwiek zrobić. Zobaczmy, gdzie nas ta droga zaprowadzi. Czy to już będzie... A jeszcze mnie zdążył trafić. Czy to już będzie tutaj? Nie, jeszcze się tu nie dostaniemy. Jeszcze tu nas czeka dalsza przeprawa. Dobra, to ja na razie tutaj nie podpalam, żebyśmy potem wiedzieli, gdzie trzeba iść. No tak jak mówię, no łatwo się tutaj na pewno zgubić. A chciałbym jeszcze przeskoczyć tutaj, stąd się powinno dać, bo tam będzie kolejne miejsce, gdzie możemy iść. A stamtąd będzie też niedaleko droga powrotna do ogniska. Okej, udało się ładnie przeskoczyć. Spokojnie. Jeszcze tych pozałatwiajmy. No, tylko trzeba by ich było jeszcze trafić oczywiście. I jeszcze jeden. No i ładnie. O, jeszcze jeden tutaj nas chciał zaskoczyć, ale mamy go. Dobra, dusza nieznanego żołnierza. Też przepaska biodrowa więźnia. Spoko, tutaj też mamy możliwość zapalenia sobie pochodni, oznaczenia, że tu byliśmy. Tam też na górę się jakoś można dostać, co ciekawe. Ale nas tam nie było, no chyba, tak mi się wydaje. Tam też się da jakoś dostać jeszcze.
Ciekawe, bo tam jest skrzynka, prawda? To się da wejść z jakiegoś innego przejścia. Dobra, będziemy to i tak teraz wszystko sprawdzać, bo na razie nie mam zamiaru tutaj oczywiście odpoczywać przy tym ognisku. Mamy też jeszcze przez bite 2 godziny tą pochodnie, więc myślę, że starczy nam tutaj na eksplorację tej lokacji. No, rozwal to. Dobra, udało się. Klejnot życia, spoko. To idealnie w sumie, bo to mi się od razu przyda, od razu go wykorzystam. Dobra, no i przechodzimy jeszcze raz, tak? Od początku całą tą lokację. Tutaj wpadliśmy wtedy do dziury, więc tutaj możemy sobie jeszcze zapalić. Teraz pójdziemy w tę stronę, bo tutaj, jak widzicie, nas nie było. Tu już przeciwnicy nas biegną. Aha, to tu byśmy mogli od góry, tak? Być. I to jest ta góra pod spodem. Spoko, dobrze wiedzieć. Sobie zapalimy, przeciwnicy już wstają, ale to zanim wstaną, to my ich załatwimy na dobrą sprawę. To jest trochę irytujące z przedmiotami, bo jak widzicie, przedmioty przenikają przez te kratki i spadają często. Ale trudno. O, tu jakiś się przedmiot dostał, może to akurat klejnot życia? Łachmany. No, powiedziałbym, że przydatne, ale no nie jest to prawda w żadnym stopniu, że łachmany nam się do czegoś przydadzą. No chciałbym uderzyć to, bo to jest troszkę tricky, bo będzie nas tu strzelać. No dobra, chyba tego nie trafi. Nie trafia, to nas trafi oczywiście. Dobra, może tu się uda. Okej, w miarę szybko. Chciałem powiedzieć, że w miarę szybko przejść, a tu kolejna trucizna. Bo jakby było inaczej. Dobra, i zobaczmy. Mamy tutaj. Tutaj możemy przeskoczyć 100%, nie? Dobra, to przeskakujemy. Dobra, ładnie. Hej, i ten przedmiot był gdzieś tam. Tam chyba stąd się nie dostaniemy, tak mi się wydaje. Chyba, że tam jakoś. Ciężko mi teraz naprawdę powiedzieć, jak się tam dostać. Poczekajcie, zejdziemy sobie tutaj. A może i by się tam dało stąd doskoczyć. Dobra, spróbujemy. Okej, dało się. Okej, tutaj pewnie będzie jakaś drabinka i sobie na górę wejdziemy. I zdobędziemy tą skrzynkę, na której nam tak zależy. I będziemy mieli chyba z tej strony wszystko zwiedzone. Będziemy mogli iść dalej. W dalszą drogę. No i fajnie, o to chodzi. Tak naprawdę. O, zobaczcie, tu sobie teraz wejdziemy. Tutaj mamy kolejną pochodnię do zapalenia. Tutaj nic nie ma i tu już będzie skrzyneczka. No i fajnie. A, tu jeszcze była jakaś plujka w ogóle, patrzcie, prawie mnie to trafiło, nawet jej nie widziałem. Tylko problem się zaczyna robić taki, że mam już mniej niż połowę wytrzymałości broni. Pierścień ochrony duszy dostaliśmy. Co robi pierścień ochrony duszy? I jak on może wyglądać? To jest najlepsze pytanie. Pierścień słońca, strażników, peptów. Pierścień ochrony duszy. Gdzie ty jesteś, pierścieniu? Jest. Zapobiega śmierci, skamienieniu, ale przepada. A, to jeden z tych pierścieni. No to trochę useless, powiedzmy sobie szczerze. No nie będę tego używał. No aczkolwiek no fajnie, że zapobiega śmierci, ale przepada, ale... O, mamy atak też mrocznego ducha. Byłem właśnie ciekawy, kiedy on się pojawi. Tam jest na górze, dobra. No chodź tu. Rzeźniczka Melinda się ten przeciwnik nazywa, ten fantom, który nas atakuje. No, generalnie mógłbym powiedzieć, że będzie ciężko, ale no z tą bronią, co aktualnie mamy, nikt nam nie powinien stanowić do nas problemu na tym etapie gry. A kukła człowieka oczywiście zawsze się przyda. No i dobra, znowu wróciliśmy do punktu wyjścia. To teraz już wiemy, gdzie iść, mniej więcej. Tutaj możemy sobie przejść. I zobaczcie, jesteśmy mniej więcej z powrotem w tym samym miejscu, gdzie zakończyliśmy.
naszą eksplorację w tym miejscu. Teraz sobie tutaj wejdziemy do góry i będzie git. Także jest spoczko. No i teraz idziemy tutaj. Tutaj przez ten most, gdzie specjalnie po drugiej stronie nie zapalałem tego światła, żebyśmy wiedzieli, że tutaj nas jeszcze nie było. Teraz możemy to sobie odpalić. Tutaj mamy jeszcze jedną odpalenia. O, tu w ogóle byśmy spadli w dół. Nie wiem, czy nie warto tego zrobić, bo tam, zobaczcie, jest jakiś przedmiot, ale no na razie chodźmy tędy. Zapalamy. Aha, bo tam chyba w ogóle jest droga główna, tutaj będzie tylko taka mała odnoga. No spoczko. To dobrze, że tutaj w sumie przyszliśmy wpierw. Dobrze, że nie spadliśmy. No, bo tu jest tylko, zobaczcie, skrzynka i paru przeciwników. Także dobrze, że tu przyszliśmy. Jeszcze sprawdźmy. Mimika nie ma. I co nam się kryje w skrzynce? Wielka tarcza złego oka. O, spoko, ale tarczę mamy już taką, że blokuje 100% obrażeń fizycznych. To jest dla mnie główny mózg, który musi mieć tarcza. Ta, którą mamy, ją spełnia, więc nie będę oczywiście tego zmieniał. Dobra, spadliśmy tutaj. Jeszcze mamy czarną bombę zapalającą, spoko. Aha, i tutaj będziemy musieli to przeskoczyć. A tam po drugiej stronie są wszechobecne plujki, które będą nam przeszkadzały w tym skoku. I tutaj warto zrobić coś takiego, że wziąć sobie bomby zapalające, że one tutaj nie bez przyczyny były, i rzucić. O, zobaczcie, one już mnie strzelają. I rzucamy w nie. Jeszcze tutaj ze 3 zostały. Dobra, teraz powinniśmy dać radę. Oj, okej, udało się. Także widzicie, tutaj było to trochę tricky, ale dlatego gra nam tutaj podstawiła trochę tych bomb zapalających. Twórcy nam podstawili, żebyśmy wiedzieli, no, że trzeba tak iść. Że trzeba to wykorzystać. Dobra, i tutaj zobaczcie, mamy już w ogóle ognisko. Z tej strony, co ciekawe. Bo tutaj będziemy mogli jakby gdzieś to chyba rozwalić. Tutaj będzie rozwalone przejście i zobaczcie, będziemy mieli dalszą drogę. Także tutaj sobie ognisko rozpalamy. I myślę, że wrócimy sobie na chwilkę do Majuli. Dlatego, że i tak muszę usiąść, dlatego, że no nam bardzo mało miecza zostało. I tutaj powoli też droga się kończy, będziemy schodzić w dół. A w dół też już będziemy się zbliżać pomalutku, bardzo pomalutku wręcz, do kolejnego bossa. Seek lest A tymczasem nowy poziom jeszcze sobie damy. Nie damy, zobaczcie, niedużo brakuje. Dobra, to może użyjemy w takim wypadku... użyjemy sobie jakiejś duszy. Tu mamy jakąś dużą. Dajmy jedną, może wystarczy. Styknie, idealnie. seek lest this No i dobra, nowy poziom. No i wigor, ładujemy. 85% udźwigu. No i to już fajnie wygląda. No i spoczko. No i spoko. Te przewroty jeszcze nie wyglądają jako tako, ale no zobaczcie. Jakby nie patrzeć, to już mamy 79% tylko. A już prawie cały secik jest założony. Gdybyśmy założyli teraz głowę, to ile by było? 84. No też nie jest źle, więc możemy już tak naprawdę całkowicie tak chodzić. Tylko aktualnie chyba ten nieulepszony hełm jest trochę gorszy, tak? No tak, no to na razie nie. Ale już możemy trochę chodzić. Dobra, weźmy sobie jeszcze małą duszę. Jakąkolwiek w sumie, nie wiem, na przykład taką. I kupmy trochę klejnotów życia. No dobra, to jeszcze weźmy ze 2 takie w takim wypadku. Myślę, że one troszeczkę więcej duszy dadzą. Nie, dobra, i za całość, jaką możemy, kupimy klejnoty życia, żeby były. 5 sztuk. Trochę mało, ale niech będzie. No dobra, to kupimy jeszcze, wiecie, bo trochę... Myślałem, że trochę więcej jednak dadzą. To nie wiem, weźmy sobie 12 tych. Ile to będzie? 600, ale bieda. Dobra, to
8 tych. O, aż trochę za dużo, ale dobra, to kupmy. 23. Kupmy 15. I na przykład kukłę człowieka jedną. I za pozostałe jeszcze możemy dokupić. No i dobra, git. Git, teraz jestem zadowolony. Trochę pokombinowałem. Trochę nawet bardzo, ale 24 klejnoty życia. No i to jest to, co mi się podoba. No i dobrze, myślę, że dalej tą lokację, tą mroczną będziemy przechodzić sobie w kolejnym odcinku. Tam jeszcze nas trochę rzeczy czeka do roboty. Będzie jeszcze taki dziwna ala mrówka. W ogóle nie wiem, co ona tam robi, to zobaczycie, to będzie bardzo ciekawe. No i generalnie będziemy się coraz bardziej zagłębiać tam w mrok, no i dowiemy się też, o co chodzi z tymi rzeźbami potem. No i ogólnie będzie na pewno ciekawie, także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam już na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!